Ty jesteś tym... Tak. Świrem. Tak, jadę we wtorek na Kamczatkę, wybacz, ale właśnie mnie naszli i mam mały problem. Ledwo człowiek wrócił z roboty, jest ledwo żywy, a tu go naszli, bo chcą pożegnać. Tylko że pożegnanie miało być jutro, to jest poniedziałek, po obronie, po wszystkim. O 15, mamy niedzielę, jest godzina 19:33. Psu w dupę. Nie mam szkła, bo mój współlokator to jest poznaniak i ostatni Zębośląsku wywiózł do domu. Dobra, już mamy ten, zestaw witek zrobiony. Zestaw witek. Studenckich przygód ciąg dalszy chciałoby się powiedzieć. Jest godzina 9:28, za 32 minuty mam obronę. To jest mój przybytek, który zostaje tu na czas wakacji. A to jest to, co biorę na wyprawę. Trochę tego jest dużo, wydaje się. Ale wbrew pozorom to wszystko waży maksymalnie 12 kg, a i tak jeszcze będzie z tego sporo na sobie. Czeka mnie obrona za chwilę i takie tam pierdoły. Więc na rozplątanie języka korzystam, póki jest, bo jak człowiek pojedzie w pizdu na krzywy ryj, to nie będzie tak dobrze. Będzie lepiej, bo trzeba będzie pić wódkę z ruskimi. To się nazywa złośliwość rzeczy martwych. Mamy godzinę 9:44. Bardzo śmieszne. Dobra, tyle wystarczy, żeby do CPN dojechać. Mam nadzieję. O, to się nazywa błyskawiczna obrona. Wiedziałem, że tak krótko zajmie. 3 pytania, 4 minuty i dział. Jeb. To takie dziwne uczucie, chciałoby się rzec, powtórka z rozrywki. Siedzę przy ostatniej wieczerzy, przed wyjazdem na wschód. Jadę przez ruskich do Ameryki, wracam pod koniec września, na odwrocie telefon do ojca. Pomyślałem sobie, że skoro już mam tą gafę, to można by zrobić z niej użytek i dziennik podróży okleić. Nie wiem, czy o tym wspominałem, ale elementem mojej podróży, obok pisania dziennika podróży, będzie też wysyłanie ze sobą listów. Czas żegnać się z Wrocławiem, bo to już koniec tej przygody studenckiej. Lecimy na wschód. Możemy wyruszać. Wszystko pozakręcane. Nie. Wierzę. Typowy problem Polaka, czy wszystko pozakręcał. Lecimy do Rosji. Kurwa. Tę kamerę zniszczę. Ale stała. Hop. No to idziemy. Ale dziwne uczucie, niby takie znane, ale ja tego nie wiem, dziwne. Nie no, psu w dupę, muszę się wrócić. Pierwszy dowód na to, że żyję i pierwszy ślad, czyli pierwszy list z Polski. Jest, hurra, udało się, udało. Dzień dobry, strona Leśnicy? Do Leśnicy. Cudownie. Jadę do Rosji. Mówię poważnie. I właśnie to jest pierwszy stop, który mnie zawiedzie na Kamczatkę. Na Kamczatkę? Co to jest? I potem do Ameryki. Taką wycieczkę? Tak, 3-miesięczną. Za 200 zł. Czemu akurat za 200? No bo tyle mam. Kurde, jedzie do Władywostoku, chce jeszcze do Częstochowy pojechać pomodlić się i kurde, nikt go nie chce zabrać. Bądźcie kolegami, zabierzcie go. Żeby życie miało smaczek, a dziewczynka na tłumaczek. No to manga wędziarz. Zastanowi nad tym Władywostokiem, do wuja Wołodzi, tam nie proponuje jechać. Ale on już tam był i chwali sobie, piękne, ładne historyjki opowiada, także jak ktoś go zabierze, będzie miał ciekawą podróż do Częstochowy. Się dobrze pomodli, żeby w pierdlu tam nie wylądował u Putina. Ty pierdolisz, byłeś chociaż raz w życiu na tej Rosji, tam kurwa, tam jest lepiej niż na zachodzie, tumanie. Brawo, chociaż jeden stanął po prawdzie. Może tak, ale jedź na wieś rosyjską, to zobaczysz jak tam jest. Jeżdżę kolego, kurwa, i sobie chwalę tam, kurwa, 1000-1200 za Moskwę, Saratow, Rostow, kurwa, i nie narzekam. Chyba oglądałem jego filmik, on wrzucał, może go się pan zapytać, czy wrzucał go na internet? Tak!
Tak, krzyczy, że tak wrzucał. W pizdu na krzywy ryj. To oglądałem chyba go, kurwa, był nad Bajkałem, tak? Tak. Tak, był nad Bajkałem. To oglądałem to, kurwa, on z takim moro zapierdala i żubra ze sobą nosił cały czas. Tak. No tak. O, to wiem, co to za człowiek jest. No to zajebiście, to czekam na film, powiedz mu. Okej. On to słyszy. Właśnie, no, to bo czekam na film, kurwa, kolego. Na YouTubie wpisz na krzywy ryj i zobaczysz. Słyszałem, że się wam znowu pielgrzymki na łeb zwalają. A daj kurwa spokój. Łażą, śpiewają, wkurwiają, korki. Nie przejedziesz, oni uradowani, a ty stój. 14 dopiero będzie rozpierdol. Przy 14 jak się zacznie schodzić całe to wszystko badziewie. To będzie serwiele moje wątroby. No, prawdopodobnie Chciałem tak. się powiedzieć za parę przed Rosją, ale jak już wspomniałem, z Polakami się pije gorzej jak tureckimi. Zwiedzanie ma to do siebie, że kiedy jest się turystą, to z reguły się idzie tam, gdzie człowieka pchają. Mówi, idź tu, zobacz to, zobacz tamto. Ja osobiście uważam, że najlepiej zwiedzać różne miejsca w towarzystwie człowieka, który gdzieś mieszka. Dobra, Pod tą wyprawę. pod tą wyprawę. Cześć, poruszył ten tekst o twoim koledze. List numer 5, a numer 2, który jest na filmie. Koniec Poczta Polska. Zobaczymy, w ile dni dojdzie. A daleko ma, bo po Europejskim Sojuzie. O tej maszyna. Jakby co, to wiadomo, wszystkie tam urocze niewiasty mogą wiedzieć, czy mieć Robert. Na jedno oko patrzysz już? Już! Szerokiej drogi. Mam nadzieję, że widzimy się w październiku. No ba. Jak to mówił? Janek Szereg Pancernych, załoga do wozu! Dobre! Okej. Kurwa, stój! No właśnie widzę, że robi się interesująco. Włącz jedynkę. Nie zrywaj od razu. Pomału. Droga na Kielce. Do Kielc 100 km. Przedmieścia, koniec pola. No to w bój! Plan jest taki, że skoro udało się chlać z ruskimi wódem przez 2 miesiące i przeżyć na Syberii za 100, no to za 200 powinno się 2 razy tyle przejechać, czyli dookoła świata. No bo Władywostok jest przy granicy z Koreą Północną, tak się składa. Ja pierdolę, no nie, ale ci pomysły. No ja pierdolę. I Polak potrafi, nie? Spanie w tajdze, żarcie w tajdze, chlanie wody z ruskimi, no bo tam się po prostu nie da nie pić wódki. Ja osobiście bardzo polecam, Jezus Maria, Wrocław, a to dlatego, że właśnie tam jest ten taki bardzo luźny klimat. No i piękne miasto, jakie tam są ładne dziewczyny, zwłaszcza na UP. Na Polibudzie już nie. Okej, jestem w Kielcach, a to co jest najzabawniejsze, to fakt, iż ludzie, którzy dowiadują się dokąd jadę, patrzą na mnie jak na idiotę. Jak na skończonego durnia. A w pewnym momencie pojawia się krótkie, konkretne pytanie. A wizy masz? Mam. To pokaż. Proszę bardzo. O kurwa. Generalny cel podróży na dzień dzisiejszy został właśnie osiągnięty. Mała mieścina Kunów. O, cześć Sabata. Cześć, że do Ruski znowu? Boże, teraz zmokłej, zmarzłej chyba, bo... Nie, nie zmokłem. W niedzielę rano wyjeżdżam do Warszawy, a potem już na Ukrainę bezpośrednio. Czym żyjemy? Ojej, dzisiaj przyjechałem z koniec pola, wiesz? Ty, komu Mikę napierdolił? Boże, no Bo nie mu. Korwi Mikę, bo nie mu. No jebał. Tak? I minister był pracy i spraw socjalnych. Jedno mu? No, mówił, że tego. Doszło do ciężkich rękoczynów. 11 lipca
Godzina 19, czekamy na opady śniegu. Spinamy recepturkami rękawy. Rękawy. Guziki, bo rękawy zimna. Niech będzie razem dwie. Daj spokój. Robię. Jak ja im pokażę na Syberii, jakie są u nas w Polsce warunki, to jak wy tam żyjecie? Do zobaczenia za 3 miesiące. Natomiast Rosjanie się strasznie dziwili, jak ja im mówiłem, że tutaj Polacy mówią, ty jedziesz na Syberię, ty weź kurtkę, tam niedźwiedzie będą jakieś polarne, nie wiadomo co, nie wiem, wódkę piły i grały na bałałajce. No oni tak, no Polak, nie żartuj sobie, mówi na poważnie, słyszę takie rzeczy, myślą, że hej. Jak we Francji myślą o Polsce, że tutaj nie wiadomo jaka zima jest. Więc jak im się wspomina, nie wiem, o tym jakie u nas w Polsce, w Dumie czasami się rzeczy dzieją. To im głowa dęba staje. Tak, jakie tam posłowie u nas bywają różne dziwne, to oni mówią, ni chuja Misza, ja koniecznie, że właśnie tak, oni nie. Z tymi studiami to mi się kojarzy taka inna anegdota. O niej pisał taki dysydent sowiecki Suworow. Nie pamiętam, który z jego książek. Mówi, że gdzieś tam z jakimś zagorzałym komunistą kopali latrynę za barakiem dowódcy. No i tam ten komunista mówi, że no kiedyś wszyscy będą studia mieli, uniwersytety pokończą, będą nasze dzieci wykształcone. No, a kto będzie kopał gówno za budynkiem komendanta? Tak samo właśnie ze studiami. Rosjanie to rozwiązali w ten sposób, tak mi mówili, właśnie, że tam są państwowe studia, ale bezpłatne tylko dla tych, którzy osiągają jakieś tam wyniki. A reszta spłaca później po studiach. I nagle się okazuje, że ludzie po studiach mają robotę. No co kurwa, nie znam miasta. Moja godność Siedlecki Radosław. Pater Michał. Ale powiem ci, że kurde, to trochę jak u ruskich. Chciałoby się rzec, taki stary, a taki głupi.